Wino, dobre wino. My Camino Road. Malutkie muszki. Navarrete, Navarrete. Sivasana. Spróbujemy wyruszyć wcześnie rano. Dzisiaj wstaliśmy o godzinie 5 rano. Teraz jest godzina, która kliknę. Za 10:06, o 6:30 staje słońce. No i my będziemy wyruszali o 6:30, tak żeby mieć światło dzienne. Coś te pelegriny muszą wiedzieć, skoro tak wcześnie wstają. Bo w dzień to tutaj się nie da jechać. Czwarty dzień Camino. Jestem bez sił. Muszę się zregenerować. Masz wrażenie, że już dojechałeś na wzniesienie, a tu jeszcze bardziej stromo. O matko. Zaczynam rozumieć, co to znaczy Camino. To nie jest łatwa sprawa. Mam wrażenie, że tutaj człowiek jest cały czas otoczony górami. Cały czas dookoła, gdzie się nie spojrzysz, są góry. Wyjeżdżasz przez jakieś przełęcze, wzniesienia i dalej jesteś na jakimś płaskowyżu otoczony górami. Tego dnia nasza trasa prowadziła do Belorado. 65 km, 857 metrów wzniesień. Po drodze było bardzo malownicze miasteczko Nájera. Śmieszna nazwa, bo w języku ukraińskim i rosyjskim Nájera no to oznacza w takim żargonie młodzieżowym po co. W średniowieczu Nájera była siedzibą królów Nawarry. Tu koronowano Ferdynanda III Świętego. Toczyła się też tu bitwa o sukcesję i mieściły się królewskie grobowce. Dziś to spokój, kamienne uliczki, klasztor Santa Maria la Real i ten nieśpieszny rytm, który warto było poczuć. Teraz jesteśmy w miejscowości Nájera. No i w sumie do Santo Domingo mamy ze 20 km według oryginalnej trasy. Tam jeszcze trzeba wjechać na górę, ale ja chyba będę jechał nieoryginalną trasą prosto do Santo Domingo. W większości to się pokrywa z trasą Camino. Ta miejscowość Nájera jest charakterystyczna nie tylko z nazwy, ale i też z pięknych skał, takich jak z Wielkiego Kanionu, takie czerwone skały. No i tutaj dla mnie zaczęła się naprawdę przygoda z Camino jako nauczycielem. Im bardziej chciałem znaleźć łatwiejsze drogi, tym bardziej Camino mi złośliwie pokazywało, że to nie tędy droga, żeby iść na skróty. I w rezultacie byłem bardziej zmęczony i droga zajmowała mi więcej czasu niż zakładałem. Camino z Nájera do Santo Domingo de la Calzada ma około 21 km. Przeważają tereny otwarte
bez cienia, z lekkimi przewyższeniami. Podłoże to asfalt, ubita ziemia, odcinki polne. Dojechałem do Santo Domingo. Jest godzina 10:26 i zaczyna palić piekielnie, zaczyna palić słońce. Miasteczko takie, no, mało żywe, nic ciekawego. Także pewnie może wieczorem albo teraz pojedziemy sobie trochę dalej. Znajdziemy jakieś spokojne albergie i o tym zrobimy sobie dzisiaj chill, odpoczynek. Ale jechaliśmy, tym rowerek pokrywał się coraz grubszą warstwą kurzu, a ja czułem, że mam za dużo rzeczy. Tak mi to ciążyło, że chciałem się tego wszystkiego od razu pozbyć. Nie było to łatwe, ale to zrobiłem. To jest symboliczne miejsce spoczynku moich nadmiarowych rzeczy. Santiago droga uczy chyba mnie pozbywania się tego, co jest Tobie niepotrzebne, a ciężko się z nim rozstać. I to są najlepsze rzeczy, najbardziej markowe. I one były akurat mi najbardziej zbędne. No taka jest moja droga. Stamtąd przyszedłem, a tutaj droga Camino wiedzie mnie przez nową budowaną autostradę, przez budowę. I chcąc, nie chcąc, wyszedłem na ścieżkę Camino. Tu są znaczki. Są tylko nawet dwie osoby spotkałem na tym szlaku. Tak. Właśnie pochowałem swoje rzeczy. Łatwiej i lżej. No dobra, jak wideoblog, to wideovlog, tak? To jest nasz pokoik czwartego dnia naszej podróży. Jesteśmy tutaj razem z parą 60-latków z Polski, okazało się. I jesteśmy w takim 4-osobowym fajnym pokoju, który kosztuje ile? 16 euro za osobę? 16 euro za osobę. Tak jak wspominałem wcześniej, pochowałem część swoich rzeczy, które woziłem ze sobą przez 200, prawie 60 km. Zrobiłem z nimi prawie 5000 metrów przewyższeń i ani razu ich nie użyłem. Z tych rzeczy może jedna była jakaś tania, na AliExpressie kupiłem taką fajną puchówkę, którą musiałem zostawić tutaj, bo po prostu nie chciałem tego wszystkiego wieść, bo tu 200 gram, tu 200, tu 200, tu 200, już się kilka kilogramów uzbiera. I strasznie ciężko mi było się z tym rozstawać. I teraz ta droga Santiago nauczyła mnie, słuchaj Andrzej, zobacz, masz tą tańszą rzecz, dublowałeś sobie przez przypadek tą tańszą rzecz, tą droższą rzeczą. Wozisz tą droższą rzecz cały czas ze sobą.
nie używasz jej, używasz tej tańszej rzeczy, ona ci lepiej pasuje, to po co ci to wozić? I to odstawienie, to pozostawienie tych rzeczy, z którym jest się związanym, jest bardzo ciężkim procesem. Po prostu to nie jest to, że tam komuś oddasz, bo jak komuś oddasz, to wiesz, że ktoś tam sobie może tam użyć czy coś, ale tutaj musisz odstawić i nie wiesz, czy ktoś to znajdzie, czy nie znajdzie i tak dalej. Ja mam nadzieję, że ktoś to znajdzie i komuś się to przyda. Natomiast dla mnie to było takie zjawiskowe, że jak ci coś nie pasuje, jak ci coś ciąży, to po prostu odetnij się od tego, zostaw to i idź dalej, nie myśl o tym. No i poszedłem dalej, pojechałem dalej i było lżej.